Dobry wieczór, drodzy widzowie. Dawno mnie nie było i niewiele brakło, a i tego filmu bym nie nagrał, bo się pochorowałem. Bardzo źle się czuję, mam zatkany nos, boli mnie głowa, piecze mnie gardło. Ale zgłosił się do mnie kolega i powiedział: słuchaj, dawno temu wynaleźli takie fajne pigułki na kaszel. One bardzo pomagają. Walniesz sobie kilka i od razu poczujesz się lepiej. Podejrzewam jednak, że te pigułki spowodują, że zapomnę nie tylko o kaszlu, ale jeszcze o paru innych rzeczach. Dlatego to idealny moment, żeby opowiedzieć Wam o narkotykach w służbie wojny, czyli jak żołnierze w XX wieku walczyli na speedzie. Serdecznie zapraszam. Historia narkotyków jest nierozerwalnie związana z historią człowieka. Od zarania dziejów każde plemię, lud, grupa wyznawców, państwo, cywilizacja posiadały swoje magiczne ziarenka, listki, proszki, wywary bądź inne substancje, które miały za zadanie a to zbliżyć ich do Boga, ukoić żal po zmarłych, pozwolić się zrelaksować i zapomnieć, ale także szukano takich używek, które pomogą zwykłemu człowiekowi stać się wojownikiem. W starożytnych tekstach jest wiele wzmianek o tym, są niestety one zbyt mgliste, żebyśmy mogli brać je na poważnie, a najmocniejszą poszlaką dowodzącą tego, że już w starożytności używano różnych używek po to, żeby lepiej walczyć, są legendarni wojownicy z północy, berserkerzy. Otóż wchodzili oni do walki z gołą klatą, umalowani, uzbrojeni w 2 topory i tłukli wszystko, co się ruszało, absolutnie nie dbając o to, że sami zginą. Ci nieliczni, którzy przeżyli, według relacji, jakie spisano, kiedy wracali do swoich domów bądź obozów, padali bez życia na glebę i tak przez kilka dni mieli kaca giganta, którego musieli przeżyć, żeby dojść do siebie. Najprawdopodobniej w ich nadludzką moc i odwagę zamieszane były grzybki halucynki, a konkretnie zupa z nich. Jednakże jest to śledztwo poszlakowe i pewności nie mamy. Dopiero w 1781 roku udokumentowano czarno na białym pierwszy przypadek, kiedy narkotyki zostały wykorzystane po to, żeby żołnierze lepiej walczyli. Otóż w trakcie wojny domowej w Boliwii żołnierze żuli liście koki, ponieważ to pomagało zapomnieć o paraliżującym wręcz poczuciu głodu i pomagało utrzymać czujność, żeby nie dać się podejść wrogowi. Dwie potęgi ówczesnego świata, Wielka Brytania oraz Francja, zainteresowały się rezultatem użycia koki w Boliwii i zaczęły szukać na własnym podwórku interesujących narkotyków. I tak oto po nieudanej kampanii w Egipcie Francuzi przywieźli do ojczyzny haszysz, Brytyjczycy przytargali do Europy opium i zaczęto kombinować, jakby tu te używki wykorzystać na wojnie. W czasie wojny secesyjnej powszechnie stosowano płyny oraz dropsy na bazie morfiny oraz opium. Nazywano je laudanum i pomagały zapomnieć o bólu, wysiłku, głodzie, a także rozterkach moralnych związanych z zabijaniem swoich pobratyńców. Ilość laudanum oraz morfiny wylewanej z butelek prosto na ręce żołnierzy była tak oszałamiająca, że Ameryka pierwszy raz zetknęła się z problemem masowej narkomanii. Jednakże wojna secesyjna trwała dość krótko i narkotyki nie były jeszcze aż tak rozpowszechnione i nie miały odpowiedniej formy, ale wyścig w poszukiwaniu cudownej pigułki, specyfiku, który uczyni żołnierza niezwyciężonym, ruszyły pełną parą. A na czoło tego wyścigu niepostrzeżenie wysunęli się Niemcy, którzy w 1860 roku uzyskali kokainę, a w 1887 amfetaminę. Bardziej skupili się na koksie. Otóż kiedy wciągnęło się kokainę i przypudrowało nosek, to badane obiekty stawały się pewne swej nieomylności, że im się na pewno uda, że wygrają. Stawali się pobudzeni, mogli zdecydowanie więcej znieść, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, a poza tym poprawiała się czasowo wydolność kondycyjna ich organizmów. I wtedy właśnie Niemcy stwierdzili, że to może być właściwy trop. I kiedy w okopach I wojny światowej miliony żołnierzy stanęły naprzeciw siebie, żeby się pozabijać, wojna ta zmieniła całkowicie obraz cywilizacji. Toczyła się na wszystkich płaszczyznach, na lądzie, w powietrzu, na morzu, a nawet pod wodą. I toczyła się całą dobę. W przeciwieństwie do poprzednich wojen nie było tak, że w nocy czekano do świtu albo w nocy działano w sposób ograniczony. Wojna stała się całodobowa, bardzo szybka, wypełniona gazem i maszynami i bardzo stresogenna. Powodowała niewyobrażalne obciążenie psychiczne.
A to był kolejny plus narkotyków, w szczególności kokainy. Pomagała odrzucić wątpliwości. Dlatego, kiedy Anglicy udawali świętoszkowatych i wstrzemięźliwych, Francuzi łoili wino, Rosjanie walili wódę, a Niemcy postanowili przypudrować noski. Przede wszystkim kokaina trafiała do pilotów oraz marynarzy, ale znajdowała się także w okopach. Niemcy produkowali tego tak wiele, że kiedy w 1918 roku przegrali wojnę, to zafundowali sobie naprawdę potężny problem społeczny. Po pierwsze, do kraju wróciły setki tysięcy młodych mężczyzn, którzy mieli kontakt z narkotykami i wielu z nich było uzależnionych, a po drugie, na terenie Niemiec, ogarniętych chaosem, puczami i rewolucjami, znalazło się bardzo wiele niepilnowanych magazynów z narkotykami, które to dosłownie zalały ulice. Republika Weimarska miała bardzo poważny problem z narkomanią, ale nie ona jedna. Już na początku XX wieku pojawiły się głosy mówiące o tym, że te cudowne specyfiki, suplementy diety i inne wspomagacze, które dają chwilową ulgę i poczucie bycia niezwyciężonym, na dłuższą metę wywołują także stany lękowe, problemy zdrowotne, zawały, no i śmierć. Wtedy też zaczęto walczyć z narkotykami. Jak na przykład z sławną Coca-Colą, która nazywała się na początku XX wieku Coca-Cola, dlatego że był w niej ekstrakt z orzeszków coli i z liści koki. Oczywiście ta walka szła niemrawo i w latach 20., kiedy udało się w 1927 stworzyć syntetyczną amfetaminę, nazywaną metamfetaminą, to rynek w Stanach Zjednoczonych i Europie zalał nowy specyfik – benzedryna. Zażycie kilku tabletek powodowało, że nie musieliście spać, byliście dalej w pełni sprawni, nie czuliście głodu, pragnienia, zmęczenia. I dlatego te tabletki stały się bardzo popularne wśród zawodowych kierowców, szczególnie w Ameryce, bo wystarczyło przyćpać pół pudełka, żeby przejechać ze wschodniego na zachodnie wybrzeże prawie w ogóle nie śpiąc. I właśnie dlatego metamfetamina znalazła się w obszarze zainteresowania naukowców niemieckich. Właśnie tego szukali. Magicznej pigułki, która zwiększa odporność na ból, odsuwa potrzebę snu. Stajecie się szybsi, wytrzymalsi, zdolniejsi, a przy tym macie nieprzemijające poczucie siły. Wydaje się Wam, że jesteście w stanie przenosić góry. Dlatego zaczęto pracować nad własną wersją metamfetaminy i w 1937 roku na rynku pojawił się Pervitin. Cudowny narkotyk, którym zainteresował się Otto Ranke, dyrektor Instytutu Psychologii Ogólnej i Obronnej Berlińskiej Akademii Wojskowej, który testował Pervitin na swoich studentach. No i kiedy już jego króliczki doświadczalne, przynajmniej te, które przeżyły i nie skończyły mając w wieku 20 kilku lat zawał serca, powiedziały, że to jest genialny środek, który pomaga zdawać egzaminy na uczelni, to Otto Ranke zaproponował wdrożenie narkotyku na wyposażenie armii niemieckiej. W trakcie wojny obronnej żołnierz niemiecki miał przytłaczającą przewagę nad żołnierzem polskim. Nie tylko w uzbrojeniu, technice, łączności, taktyce i w terenie. On miał także przewagę w tym, że kiedy polscy żołnierze zmęczeni, z obtartymi do krwi nogami, głodni i spragnieni wycofywali się na piechotę w stronę Warszawy czy Modlina, to żołnierz niemiecki, kiedy czuł się zmęczony, mógł sobie walnąć parę pastylek perwitinu i momentalnie następnego dnia wyprzedzić żołnierzy Wojska Polskiego i znów przystąpić do walki. Co prawda zauważono skutki uboczne. Wielu żołnierzy, którzy byli już wtedy uzależnieni od tego specyfiku, po kilku dniach walki non-stop potrafili położyć się w rowie i zasnąć snem iście trupim na 16-18 godzin, to jeszcze w dodatku w trakcie tego snu niektórzy potrafili dostać zawał serca, wylew, potrafili mieć też masę innych powikłań chorobowych, które eliminowały ich z walki, no i w wyniku tego umrzeć. No ale na tym etapie niemieccy generałowie byli zachwyceni. Oto dostali swoją cudowną pigułkę, która umożliwiła niemieckim pancerniakom, lotnikom i piechocińcom skuteczne wdrożenie taktyki Blitzkriegu. Dlatego też w 1940 roku Niemcy postanowiły sformalizować związek narkotyków z armią i szykując się do inwazji na Francję oraz kraje Beneluxu, dla niemieckiej machiny wojennej zamówiono 35 milionów pastylek. Oficjalna propaganda III Rzeszy brzydziła się narkotykami. Mówiła, że powodują one uszkodzenia genów, a to powoduje degradację tkanki rasy. Jednakże propaganda sobie, a w rzeczywistości piguły na stałe weszły do arsenału niemieckiej armii. Ćpali wszyscy, podwodniacy, pancerniacy, piloci, piechociarze
i sam wódz Adolf Hitler. Oznaczało to, że miliony pigułek były non-stop produkowane i trafiały na front. A takie ilości narkotyków, do których dostęp był praktycznie niereglamentowany, nie było problemów, żeby sobie wziąć kilka piguł więcej, powodował, że młodzi 20-paroletni ludzie albo umierali na zawały, dostawali wylewów, udarów mózgu i masy innych dziwnych chorób, które nie powinny w tych wieku ich dotyczyć, a nawet w lżejszych przypadkach z powodu uzależnienia dochodziło do aktów niesubordynacji, agresji, ataków na przełożonych czy też samobójstw. Oznaczało to, że od 1941 roku niemiecka armia była najzwyczajniej w świecie przećpana. Dlatego pojawiły się odpowiednie regulacje mające na celu ograniczyć dostęp do perwitinu, który od tego momentu miał być stosowany tylko w wyjątkowych sytuacjach. Jednorazowe zażycie 2 tabletek likwidowało senność na 3 do 8 godzin. Dwukrotne zażycie tej dawki wystarczało zwykle na całą dobę bez snu. W trakcie bitwy o Anglię, kiedy niemieccy piloci byli zestrzeliwywani nad brytyjskim niebem i spadali na ziemię, to angielscy żołnierze znajdowali przy nich magiczne pastylki. Oficjalna propaganda angielska i amerykańska mówiła, że Niemcy to obrzydliwy, przećpany naród. Jednakże nieoficjalnie, kiedy zobaczyli, że tamci łykają metamfetaminę, to sami do swojego arsenału wdrożyli benzedrynę, o której mówiłem wcześniej, którą jednak dla niepoznaki nazywali Energy Tabs. Oficjalnie więc Brytyjczycy, podobnie jak w I wojnie światowej, udawali świętoszków i że są wstrzemięźliwi i oni nie będą karać swego rycerskiego ducha narkotykami, a nieoficjalnie zaś dla swoich pilotów oraz marynarzy w trakcie II wojny światowej zamówili 72 miliony tabletek ze speedem. Jeszcze lepszy byli Amerykanie. Oni między 1941 a 1945 rokiem zeżarli ponad 100 milionów tabletek. No a Cesarstwo Wschodzącego Słońca, kraj kwitnącej wiśni, czyli Japończycy, wyprodukowali w trakcie wojny tak zatrważające ilości koksu, że ćpali go jeszcze 20 parę lat po zakończeniu wojny. Także niektórzy udają świętych, ale tak naprawdę jedyna armia, która nie wykorzystywała w ogóle, a już na pewno na szerszą skalę narkotyków, to Związek Radziecki, ponieważ Armia Czerwona zwyczajnie nie miała hajsu na narkotyki i zadowalali się upajaniem swoich żołnierzy wódą. W czasie wojny Niemcy podjęli pracę nad nowym rodzajem pigułki, który da podobne efekty pozytywne jak perwitin, ale nie będzie tak uzależniający i wyniszczający dla organizmu. Patronat zaś nad stworzeniem nowego supernarkotyku objął nie kto inny jak sam Otto Skorzenny, najważniejszy i najsławniejszy komandos III Rzeszy. W 1944 roku z ręki profesora Gerharda Orzechowskiego wyszedł specyfik o nazwie D9. Wesoły miks 5 mg kokainy, 3 mg perwitinu oraz 5 mg eukodalu, czyli przeciwbólowego preparatu na bazie morfiny. Te złote proporcje uzyskano testując narkotyki na więźniach obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Nikt nie przeżył tych eksperymentów. D9 trafił najpierw do SS oraz załóg okrętów podwodnych, lecz z powodu zakończenia wojny nie zrobił większej kariery. Gdy Niemcy przegrały wojnę w 1945 roku, podobnie jak w 1918, z rozbitych i rozkradzionych wojskowych magazynów na rynek cywilny wypłynął szeroki, wielomilionowy strumień pastylek perwitinu. Niemcy miały bardzo poważny problem z narkomanią, ale nie tylko oni, bo Brytyjczycy i Amerykanie, którzy ćpali benzedrynę, wrócili do swoich domów i tam także szukali narkotyków. Mimo doświadczeń II wojny światowej, we wszystkich armiach, które tylko miały dostęp do koksu, nikt nie zamierzał z niego rezygnować. Oczywiście organizm ludzki za raptem kilka dni nadludzkiej siły płacił gigantyczną cenę w zdrowiu i sprawności, co powodowało, że lepiej mieć żołnierza, który nie ma przez kilka dni nadludzkiej siły, ale jest po prostu żywy, niż przez kilka dni mieć cały pluton przećpanych chłopaków, którzy po 2 czy 3 tygodniach walk w połowie już nie będą nadawali się do użytku. Ale nikt tak o tym nie myślał, bo szykowano się na wojnę nuklearną, w której i tak wszyscy mieli zginąć, więc to, czy ktoś umrze w wyniku atomowego grzyba, czy z powodu przećpania metamfetaminy, było gdzieś na dalszym planie. Najbardziej gówno wpadło w wentylator podczas wojny w Wietnamie. Wujek Sam wysłał do tego dalekiego, dusznego zakątka Azji młodych chłopaków poniżej 21 roku życia, którzy nie mogli legalnie napić się piwa. Wysłał ich do dżungli,
gdzie byli non-stop narażeni na ostrzał i na śmierć znikąd. Postawiono ich w sytuacji bardzo wielkiego stresu i zamiast po prostu dopuścić ich do tego, żeby mogli sobie napić się piwka, to przymknięto oko na zażywanie różnych narkotyków, a już szczególnie opartych na bazie metamfetaminy. No i w efekcie tego pojawiły się bardzo poważne problemy psychiczne, bardzo poważne problemy zdrowotne. No a do tego wystarczyło, że kilka razy chłopaki spalili jakąś wietnamską wioskę razem z mieszkańcami. Informacja popłynęła do ojczyzny, no i opinia publiczna się bardzo zdenerwowała. Od lat 70. w Ameryce ogłoszono walkę z narkotykami, no i szczególnie po upadku Związku Radzieckiego, kiedy skończyła się zimnowojenna rywalizacja, to oficjalnie przyjęto, że narkotyki są złem i nie będziemy ich używać. Nieoficjalnie zaś, kiedy Wielka Brytania oraz Francja szykowały się na wyjazd do Afganistanu na początku XXI wieku, to zafundowali swoim chłopcom Provigil, lek, który usuwa potrzebę snu na ponad 80 godzin, co oznacza, że jest kilkukrotnie mocniejszy od perwitinu. Oficjalnie narkotyki są na cenzurowanym, a nieoficjalnie można powiedzieć, że nic się nie zmieniło i dalej dowódcy są gotowi poświęcić zdrowie oraz przyszłość swoich żołnierzy w zamian za kilka dni, a czasem tylko kilka godzin nadludzkiego wysiłku. A sam perwitin, możecie się zdziwić, ale wcale nie zniknął z rynku. Otóż jest to najbardziej popularny narkotyk produkowany w Czechach. Jest to także czeski hit eksportowy, a głównymi producentami perwitinu, oczywiście nielegalnymi w Czechach, jest wietnamska mafia. Także można nazwać to naprawdę dość zabawnym chichotem historii, ale niestety nie udało nam się pozbyć narkotyku z arsenału wojskowego, no i do dziś powoduje on gigantyczne spustoszenia w organizmach i umysłach młodych ludzi. No ale wiem, że nie na to czekaliście. Tak naprawdę każdy z Was jest zainteresowany, jak działają 80-letnie piguły na kaszel. No, było trochę roboty z tym, żeby to załatwić. No dawaj, wyskakuj. O! Kolega mówi, że są zwietrzałe, więc najlepiej jest wziąć od razu pół paczki, żeby cokolwiek poczuć. No to także baja bongo. Zobaczymy, czym to się zajadał, jakimi dropsami wujek Adi. Drogen nehmen, verlieren und sterben.